Witajcie. Dzisiaj wszystkich Was chcę zabrać na taką trochę intelektualną wycieczkę po świecie nieruchomości, trochę zgadywankę, którą Wam zaraz urządzę i sprawdzicie, czy potraficie czytać cykle rynkowe, co się zdarzy, co może być, a to jest ważne dla wszystkich, którzy chcą kupować nieruchomości, inwestować, sprzedawać, niezależnie czy jesteś pośrednikiem, fliperem albo po prostu właścicielem nieruchomości lub też chętnym do kupienia i zastanawiasz się, czy już nadszedł ten moment. Niemniej jednak najpierw zaproszę Was do subskrybowania tego kanału, do wspierania nas na kanale Patronite, bo nasi patroni zawsze dostają coś więcej, a my jesteśmy im niezwykle wdzięczni za wspieranie, które stanowi zachętę do nagrywania tych audycji. No i też oczywiście zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie kursy obrotu nieruchomościami i multum audycji, wywiadów z ekspertami właśnie o tym rynku. Tak więc zapraszam. No i teraz przechodząc szybko do sytuacji. Wyobraźcie sobie jakieś dobro inwestycyjne, którego cena zmienia się w czasie. Czy potraficie odpowiedzieć, jaki będzie następny krok tego dobra? Wzrośnie jego wartość? Zatrzyma się na tym samym poziomie? Czy spadnie? I tak od razu przedstawię Wam tych wykresów kilkanaście. Jeżeli ktoś powiedział, że zostanie na tym samym poziomie lub spadnie, no to się pomylił. Ale co będzie dalej? Znowu to samo pytanie. Potrafisz zgadnąć? No, tym razem ono pozostało na tym samym poziomie. I patrzmy się dalej, co nas czeka. Spadło. A co będzie potem? Wzrosło. A teraz? No, w zasadzie nie wiadomo, co się stało z tym dobrem. Czy za każdym razem potrafiliście przewidzieć, jaki będzie następny krok? W zasadzie można było powiedzieć, że odbije się po okresie stabilizacji, a tymczasem cena spadła. Co do diabła? Jak przewidywać rynek? Czy w ogóle rynek można przewidzieć? A przecież przed tym wszystkim staje inwestor. Mamy teraz jakiś dołek, odbicie, no ale czy to odbicie było chwilowe? Czy też znowu będziemy mieli spadek? No, troszeczkę wzrosło, ale czy widać jakiś trend? No powiedzcie mi. Przecież tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje. A co dalej? Dalej mamy wzrost. No i teraz znowu wzrost i teraz kiedy nastąpi korekta? Czy już będzie ta korekta? Czy teraz? Czy to jest właśnie ta korekta? Może jest, może trzeba sprzedawać, a może nie trzeba sprzedawać. Co to w ogóle jest? No i zagadka się sama rozwiązała. To jest wykres indeksu cen nieruchomości, cen transakcyjnych dla 7 miast w Polsce, sporządzony na podstawie danych NBP o cenach transakcyjnych. Ten wykres sporządziliśmy my i co na nim widzimy, to jest od trzeciego kwartału 2006 roku do czwartego kwartału 2024 roku. Takie dane mamy. Te czerwone słupki pokazują zawsze pierwszy kwartał jakiegoś roku. I jeżeli się na to dobrze przyjrzycie, no to zobaczycie, że najpierw oczywiście mieliśmy gwałtowny wzrost cen. W ogóle ten indeks jest zrobiony w ten sposób, że 100 punktów to jest średnia z wyników tych kwartałów z cen dla 2015 roku. I jeżeli coś jest poniżej tej średniej, to znaczy, że ceny były niższe niż w 2015, a jeżeli jest powyżej, no to znaczy, że one rosły. Łatwo zauważyć, że ten 2015 rok nie jest dołkiem, no bo ten początek 2006 szliśmy rakietą w górę i potem nastąpiło, właśnie co nastąpiło? Jakaś taka stagnacja i teraz uwaga, to będzie ciekawe. Ostatnio dowiedziałem się, że w badaniach takiego indeksu optymizmu wśród pośredników obrotu nieruchomościami, to bada
portal nieruchomości online, taki ma indeks stworzony, ankietę sporządza. No, pośrednicy są troszeczkę lepiej nastawieni do rynku nieruchomości w tej chwili niż byli niedawno. No, ale z czego to wynika? Czy ten rynek tak ruszył? Czy widać faktycznie, że ludzie kupują więcej? O czym było w poprzedniej audycji? Zapraszam, zobaczcie, było tam mowa o tym, że biorą więcej kredytów mieszkaniowych i ten poziom kredytowania nie jest na najgorszym poziomie obecnie. Czy też ten optymizm pośredników może wynikać jeszcze z czegoś innego? I powiem Wam, z czego on może wynikać. Otóż po takim, jak widzicie na końcu, spowolnieniu tego rynku i takich zawirowaniach z cenami przez tyle kwartałów, no to część osób pracujących w agencjach nieruchomości zaczęła odchodzić z tej pracy, po prostu. I mniejsza liczba transakcji zaczęła się również przekładać, czy też odnosić do mniejszej liczby pośredników, agentów nieruchomości, osób żyjących z tego wynagrodzenia związanego z przeprowadzeniem transakcji. Co powoduje, że jeżeli mniej transakcji rozkłada się na jeszcze mniej osób z tego żyjących, to mogą niektórzy odnosić wrażenie, że poprawiło się i że jest lepiej. No, też te dane o tych kredytach świadczą, że jakaś grupa inwestorów nadal jest aktywna. Co się dzieje z fliperami? Przecież wiemy, że wielu z tego fliperstwa ostatnio odeszło. Tak jak na okresie tej hossy, tego takiego odbicia i niemal nieustannego wzrostu cen, coraz więcej osób szkolono: zostań fliperem, bo to po prostu z niczego ukręcisz ogromny majątek, i ludzie przechodzili do tego zawodu. Zawód ten, czyli kupowanie nieruchomości, ich przerabianie, odsprzedawanie z zyskiem, istniał zawsze, istnieje i istnieć będzie. Ale te ostatnie lata, te kilka ostatnich lat, no to wielki run na ten zawód i w zasadzie można było kupować mieszkania, nie remontować, nic nie robić, nie słuchać tych wykładowców, po prostu za jakiś czas sprzedaż i zysk, można powiedzieć, przychodził sam. Ale czy te łatwe czasy się skończyły? Znowu spójrzmy się na początek, na to, co się działo na początku tej sytuacji, którą Wam przedstawiam, od 2006 roku. Widzimy taki dynamiczny wzrost, no potężny. Te ceny, ja pamiętam, w Warszawie to w ogóle się łapaliśmy za głowę, jak mocno rosną ceny mieszkań, ceny nieruchomości, to było szalone. No i potem mieliśmy jakieś zatrzymanie, stabilizację, mniej transakcji. Pośrednicy zaczęli narzekać i taki delikatny spadek, ale po pewnym czasie nadal zresztą istniała taka ożywiona akcja bankowa, były kredyty frankowe. Frank nieustannie spadał, coraz bardziej opłacało się kupować, więc ten rynek sobie tak się miękał na jednym takim w miarę stałym poziomie. I zresztą gdzieś w połowie 2008 roku, w sierpniu, wybuchła afera, kredyt Lehman Brothers, przyszedł kryzys gospodarczy w całym świecie. Polska, o ile pamiętacie, wtedy była tak zwaną zieloną wyspą i ten optymizm, można powiedzieć, i patrząc się na te ceny, utrzymywał się dość długo, no mniej więcej do 2010 roku, po to, żeby potem zjeżdżać, iść w dół i osiągnąć takie lokalne dno gdzieś na poziomie pierwszego kwartału 2013. I potem było coś, co możemy nazwać stabilizacją na dołku. I ta stabilizacja na dołku trwała przez kilka następnych lat, aż wreszcie najpierw nieśmiało, a potem coraz szybciej zaczęły te ceny mieszkań rosnąć, a ten ostatni dopalacz, który widzicie, no to możemy go nazwać po prostu kredytem, bezpiecznym kredytem 2%, czyli dotowanym produktem wylanym na rynek, który nie miał oferty, nie był na to przygotowany. Jeżeli ktoś by tutaj chciał dyskutować, że ceny rosły, a już ten bezpieczny
kredyt wymarł, no to też od razu Wam powiem, oczywiście tak było, ale musicie pamiętać jeszcze o takim zjawisku, że raportowanie tych cen jest opóźnione co do chwili zawierania transakcji, bo kiedy tak naprawdę jest zawierana transakcja na rynku nieruchomości? Nie wtedy, kiedy podpisałeś akt notarialny umowy sprzedaży. Nie wtedy, kiedy zaciągnąłeś kredyt. Nie wtedy, kiedy podpisałeś umowę przystępną, ale wtedy, kiedy ty jako kupujący spotkałeś się ze sprzedającym i ustaliliście najpierw ustnie wszystkie warunki transakcji, czyli cenę, kiedy to mieszkanie zostanie wydane, czy ten dom, wszystko jedno. To są jakieś takie konkretne warunki. Cena, wydanie, zadatek, różne inne jeszcze oboczne ustalenia. I wtedy doszło między Wami do ustalenia, jak ma wyglądać ta transakcja. A z uwagi na duże przesunięcie w czasie tej akcji kredytowej również, to bardzo często zdarza się, że ten akt notarialny zawierany jest nie w tym kwartale, w którym żeście zrobili te uzgodnienia, tylko w kolejnym, albo czasami jeszcze wręcz w następnym. I właśnie stąd wynika takie notowanie, ponieważ to są dane o transakcjach udokumentowanych aktem notarialnym. A musicie jeszcze też pamiętać zresztą, że w okresie, kiedy rynek w ogóle słabnie, to pierwsi z niego ubywają ci ubożsi. Ci tacy, którzy są bogatsi, których stać na więcej, oni na tym rynku po prostu pozostają. A to znowu oznacza, że ta średnia cen notowanych odnosi się i brana jest z tych droższych, lepszych mieszkań, lepiej położonych. Tak to wygląda, więc te przekłamania zawsze są. W ogóle średnia i statystyka to jest jedno wielkie kłamstwo, można powiedzieć, ale ono pokazuje na tym wykresie dość dobrze, zbiorczo, wiedząc o tych wszystkich błędach, jak zmienia się rynek. I widać z tego też, że po prostu rynek nie zawsze rośnie, a przede wszystkim z tej zgadywanki, którą Wam urządziłem, widać, jak trudno przewidzieć ten rynek oraz jak czynniki zewnętrzne, w ogóle nieprzewidywalne, typu pandemia, typu wybuch jakiejś wojny, typu jakaś inna sensacja, typu nagle jakiś wylany strumień pieniędzy na rynek i to taki bezzasadnie może podbijać lub obniżać rynek. Bo przecież tak naprawdę ten strumień pieniędzy, taki niezwykły, to był nie tylko w czasach bezpiecznego kredytu 2%, ale również na początku tego całego cyklu, który tutaj przedstawiam Wam od trzeciego kwartału 2006 roku, kiedy mieliśmy taką zwyżkę cen, czym spowodowaną? Po prostu wcześniej był kryzys 2000 roku, deweloperzy przestali budować. Do 2003 roku to właściwie niewiele działo się na budowach. Można było pójść do dewelopera i kupić gotowe mieszkania, nawet pakietowo w pustym bloku. Takie były czasy. Niektórzy deweloperzy plajtowali i nagle gdzieś w 2005 mniej więcej banki ożywiły swoją aktywność pod względem kredytów mieszkaniowych. Niektóre z nich były nawet gotowe przyznawać kredyt mieszkaniowy na 130% wartości mieszkania. Przyznawano te kredyty również w walutach i na przykład te franki nieustannie przez wiele lat taniały. Dlatego też najpierw te ceny podjechały gdzieś mocno w górę, potężnie. Zobaczcie, jaka różnica między trzecim kwartałem 2006 roku, a pierwszym kwartałem, czy też drugim kwartałem 2007. Potężna różnica. Wtedy już zresztą tak naprawdę wielu pośredników, na przykład uczestników tego rynku, widziało, że popyt wygasa, ale te ceny jeszcze jakimś szły rozpędem i potem
uładziły się ceny. Rynek, spójrzcie się, już od początku, właściwie 2008, przełom 2007 na 2008, już powoli w zasadzie mógłby się ułożyć do korekty, ale ciągle trwała akcja tanich kredytów. I ta akcja ciągle trzymała ceny mieszkań. W dodatku frank jeszcze bardziej spadał i ten taki wyskok notowany w trzecim kwartale 2008 roku to był też spowodowany troszeczkę tym, że kurs w trzecim kwartale franka był bardzo niski. Zresztą to się przełożyło w związku z tym opóźnieniem, o którym powiedziałem wcześniej, również na czwarty kwartał i potem na pierwszy jeszcze 2009, ale potem zobaczcie, już znowu stagnacja i taki wreszcie gdzieś później zaczął się zjazd w dół i trwało to latami. Pamiętajcie, rynek nieruchomości jest nieruchomy. Nomen omen. Jest bardzo powolny, bardzo wolno ulega zmianom. Trendy nie zmieniają się z dnia na dzień, tak jak na giełdzie. Ale patrząc się na to, co dzieje się w gospodarce, można starać się przewidywać, które scenariusze są mniej lub bardziej prawdopodobne. Jednak można oczywiście się pomylić, bo nagle pojawią się sytuacje, które są całkowicie nie do przewidzenia. No bo kto może przewidzieć taką tragedię jak pandemia albo uderzenie komety w Ziemię? To się może wydarzyć. Zawsze. Oby nie, ale różne nieprzewidywalne działania są możliwe, tak samo jak możliwe są nieprzewidywalne działania różnych polityków. Co można powiedzieć o tej końcówce? No, ona by wskazywała, że po raz kolejny zaczynamy układać się do korekty tego rynku, że ta korekta na tym rynku, czyli obniżka cen nastąpi, ale też na razie przynajmniej nie widać czegoś, co miałoby powiedzieć, że ta obniżka cen będzie jakoś szczególnie dramatyczna i ceny spadną o 20%, bo może tego nie widać tak dokładnie, bo te słupki są niskie na początku tego wykresu, ale ta zmiana między szczytem gdzieś pod koniec 2007 a 2013, no to jest jednak wiele procent od ceny i gdybyśmy to odnieśli do taki sam procentowy spadek do obecnych słupków, no to widzielibyśmy taki dość mocny zjazd. Dlaczego powiedziałem, że taka wielka zmiana może nie nastąpić? Podkreślam słowo może. Na ten rynek nieruchomości mogą oddziaływać różne czynniki. Mamy teoretycznie w tej chwili dużą podaż na rynku wtórnym. Mamy też przewidywane do oddania, bo rozpoczęto rekordowo, czy prawie rekordowo wiele budów z rynku pierwotnego. Deweloperzy dopiero teraz zaczynali ograniczać swoją produkcję. Ten czynnik, ta ilość ofert powinna mówić, że ceny mieszkań powinny spadać. Ale z drugiej strony mamy taki rosnący optymizm teoretycznie i rosnące oczekiwania poprawy sytuacji kredytowej po stronie popytu. I te czynniki mogą się równoważyć. Gdyby jednak po tej stronie popytu nie nastąpiła jakaś istotna poprawa, bo z jakichś powodów nie nastąpią obniżki stóp procentowych, albo co gorsza, w związku z sytuacją światową, na przykład z tym, że
ta wojna celna faktycznie się rozkręci, że gospodarka niemiecka w ogóle już zacznie stawać potężnie, a z tą gospodarką jest związana gospodarka polska, czyli że nasza gospodarka zacznie stawać, że będą coraz gorsze przychody, no to może działać w zupełnie inną stronę. Dlatego teraz, na ten najbliższy czas, no to najbardziej takim prawdopodobnym scenariuszem jest w zasadzie taka stabilizacja cen przy niewielkich wahaniach, trochę w górę, trochę w dół. Nie widać nic, co by miało wskazać na gwałtowne odbicie w górę i nie widać nic, co by miało obwieścić nam, że będzie potężny spadek. Wiem, że niektórzy czekają, wiem, że niektórzy z Was nawet w komentarzach piszą o 30, nawet gdzieś widziałem 40% spadku cen nieruchomości. W krótkim terminie to raczej bym powiedział nie jest najprawdopodobniejszy scenariusz. Wielu z Was mówi, wymieramy, demografia fatalna, to w ogóle po co tyle mieszkań, jest za dużo. Dobrze, ale ta demografia nie zadziała z dnia na dzień, nie zadziała w ciągu 1 roku czy 2 lat. To zaczniemy odczuwać w jakiejś dłuższej perspektywie i jeżeli faktycznie nastąpi taki spadek demograficzny, no to będziemy mieli do czynienia z uwzględnieniem go na rynku. Ale też musicie pamiętać, że nastąpią przecież migracje wewnętrzne. Ja nie mówię już o imigracji do Polski, tylko migracje wewnętrzne następują, co znaczy, że niektóre rynki mogą rosnąć, a inne rynki mogą spadać. To jest zupełnie normalne, bo nieruchomości krajowe, nieruchomości polskie to jest tak naprawdę zbiór bardzo lokalnych rynków mieszkaniowych, bo mieszkania to są typowo lokalne rynki. W najbliższych audycjach porozmawiamy z ekspertami, co się dzieje obecnie na rynkach nieruchomości, co widać w danych portalowych. No, będą też oczywiście audycje o przewidywanych zmianach w prawie, ich skutkach. Zapraszam, subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Zapraszam również na stronę cement24.pl, gdzie oprócz audycji, dużej ilości wiedzy znajdziecie również kursy dla chętnych zajęcia się obrotem nieruchomościami i będę Wam wszystkim wdzięczny za wspieranie nas, czy to na Patronite, czy na YouTube. No i cóż, nadal życzę dobrego weekendu, długiego weekendu majowego. Cześć, trzymajcie się.